Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj daily vlog, bo mamy parę spraw nie tylko do wykonania, ale też do zrobienia. Miałam pójść po kwiaty, ale okazało się, że już nam się chleb kończy, więc dzisiaj upiekę chleb. Mam taki mały projekt, który chciałabym przetestować i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Projekt na temat zmiany mojego kącika kawowego i zobaczymy, czy będzie się to kalkulowało, opłacało, czy w ogóle będzie pasowało. Zmiana miejsca czasami może być to kontrowersyjna, ale myślę, że może się udać, więc dzisiaj parę projektów jeszcze doszły nowe zakupy, więc za chwilę Wam coś pokażę, bo Eliaszowi na siensika bardzo marzną rączki, ale to za chwilę. Boże, ja się znowu rozgaduję na początku, nie ma sensu. Przyszła paczka, wczoraj zamówiłam to, dlatego że w busach zrobiło się strasznie zimno i zamówiłam dla Eliasza specjalne mufki, które są na siensika albo na rower. I słuchajcie, wkładamy to z tego co tak, w taki sposób, zaciskamy na rączce i jak dziecko jedzie, to wkłada rączki do takich mufek. Dzięki czemu mogą trzymać normalnie siensika czy rower i przy okazji nie marznąć im dłonie w trakcie jazdy. Myślę, że to jest bardzo fajne. Przetestujemy dzisiaj, zobaczymy, jak to będzie działało. Już wcześniej o tym myślałam, ale nie byłam pewna, czy będą fajne i czy Eliaszowi się spodobają. Macie, ale jak sobie zrobicie pełny makijaż, to w pewnym momencie pod okiem zaczyna Wam odbijać się tusz. No ja właśnie miałam ten moment, ale nie o tym dzisiaj, dlatego że jak już pewnie zauważyliście po tytule, chciałabym porozmawiać na temat presji. Dzisiaj temat presji, ale wyglądu. Jeszcze jest jeden temat, który mnie bardzo ciekawi, o którym chciałam dawno z Wami poruszyć, ale to już będzie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj temat presji o wygląd. Natchnęło mnie, aby zrobić ten film, dlatego że kiedyś tam dostałam komentarz, który oczywiście już przestałam się nimi przejmować na temat mojego wyglądu i tego, czy odczuwam presję. To było takie ala przeszyte pytaniem, takim wiecie, przepraszam Cię, że Cię o to pytam, coś takiego, ale właśnie temat, czy odczuwam presję, jeżeli chodzi o wygląd, bo mój wygląd nie jest takim kanonem i nie wyglądam jak typowa Koreanka, bo jestem przy sobie. A coś w ten deseń. To nieważne, jak brzmiał ten komentarz do końca, ale chodzi bardziej o to, czy nie odczuwam presji przez to, że wyglądam jak wyglądam, że mam nadwagę i parę kilogramów za dużo, do tego moja twarz nie jest w kanonie, czyli wiecie, ja mam pełnię księżyca, jak widzicie, okrągłą, więc jak ja to widzę i jak ja to odczuwam, jak to jest w Korei, więc dzisiejszy właśnie odcinek będzie na ten temat. Myślę, że może Was to zainteresować, bo mnie też to zszokowało, jak na początku myślałam, że tak właśnie jest. Te 10 lat temu, kiedy oglądałam K-dramy, że Koreańczycy naprawdę są przystojni, w ogóle taki obrazek idealnego kraju, gdzie tylko idealni ludzie chodzą i tylko idealnie wyglądają, ładnie się ubierają, są szczupli, zawsze mają ładnie ułożone włosy, ale to tak nie wygląda w życiu jak w każdym innym kraju. To nie jest tak, że 99% Koreańczyków to jakbyśmy wyciągnęli ich z K-dramy albo z
K-popowego teledysku. I żeby dzisiaj też nudno nie było, to oprócz tego, że będziemy rozmawiać na temat kanonów piękna i ogólnie presji w tym temacie, zróbmy projekt mojego stolika kawowego. Nietypowo, nie wiem, czy jesteście już ze mną tak długo, czy oglądacie moje filmy namiętnie, czy nie, ale jak mieszkałam jeszcze na Deti, to mieliśmy w salonie stolik kawowy, gdzie był postawiony ekspres, miałam swoje szklaneczki i wszystko. I postanowiłam, że w końcu wykorzystam ten stół jako stolik kawowy. Marzy mi się tutaj, żeby postawić ekspres, młynek, mój zestaw do maczy oraz powiesić obrazy, może kiedyś półeczki, na których będę mogła poustawiać moje kubeczki, jakieś takie dodatkowe akcesoria. Powiem Wam szczerze, że nie pomyślałabym, że to tak szybko pójdzie. Już mam skończony mój zestaw kawowy. Jest to początek, dlatego że mam w planie zmienić tutaj obrazki, więc zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. W kolejnych filmach pewnie Wam pokażę więcej, co chciałabym pozmieniać tutaj, bo się zastanawiam, czy na przykład tutaj pod tym nie kupić jakieś szafeczki, gdzie mogłabym poukładać kubeczki, szklaneczki, ale jak na razie jestem z tego zestawu naprawdę zadowolona i jestem w szoku, jak to wyszło. Tutaj też mam szafkę i może ją przeniosę tutaj, tak żeby na początku tak tu ładnie to wszystko wygląda. Zobaczymy. Może kwiatka jakiegoś postawię. Tak się zastanawiałam, czy tutaj właśnie nie zrobić półeczek, takie 3 półki i wtedy tutaj jakiś fajny obraz powiesić. Dajcie znać, co myślicie, macie jakieś inne pomysły, ale ja jak na razie po zaaranżowaniu tej przestrzeni jestem bardzo zadowolona. Jeszcze mogłabym powiesić tutaj jakiś kocyk. I się zastanawiam, czy to krzesło, czy to obok białe nie dać. Tu, o. A dlaczego też zdecydowałam się troszeczkę zaaranżować miejsce na kawę w tamtym miejscu? Żeby zyskać trochę miejsca też w kuchni i zaaranżować to troszeczkę... Przepraszam, żeby zaaranżować to miejsce tutaj w troszkę inny sposób. Bardzo denerwuje mnie ten KitchenAid tam po prostu. Nie wygląda on zbytnio estetycznie, nie wygląda on tam zbytnio ładnie, więc postanowiłam, że tutaj zrobię swoją taką sekcję z blenderem, właśnie z KitchenAidem, żeby było to wszystko razem w jednym miejscu, żeby to ładnie wyglądało i także tam poprawić trochę wygląd tamtego miejsca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i zobaczymy, jak to będzie się spisywało. Mam nadzieję, że dobrze, że to będzie jedna z takich moich lepszych aranżacji mieszkania, ale lubię, jak zauważyliście, lubię różne takie zmiany w mieszkaniu, które by mogły poprawić i nie tylko wygląd, ale także funkcjonowanie. Jeżeli się nie spodoba, to kto powiedział, że nie mogę wrócić? Zastanawiam się, czy dzisiaj wyjdzie mi dobrze chleb, dlatego że no niestety nie ma dzisiaj za ciepło, tak jak ostatnio. Nie zmywam. Zmywarka nie chodzi, więc zmywarka nie da mi tego ciepła, które najlepiej by się przydało właśnie przy pieczeniu chleba. No ale cóż,
nic już na to nie poradzę, będzie jak będzie, zobaczymy. Przygotowuję sobie Kitchen Nighta i właśnie przy okazji, wracając do tematu, o którym poruszałam dzisiaj, czy ja w ogóle czuję presję w Korei, jeżeli chodzi o mój wygląd i ogólnie o to, jak patrzę na Koreańczyków. Może zacznijmy właśnie od tego, czy czuję presję. Słuchajcie, nie, właśnie to mnie bardzo zdziwiło, że po przyjeździe tu do Korei tak naprawdę nie odczuwałam żadnej presji z powodu mojego wyglądu. Też historie typu, czy ktoś Ci mówi, że o, powinnaś schudnąć. Słyszałam, że są takie historie. Dziewczyny nieraz mi wspominały, że miały takie sytuacje, że teściowa potrafiła powiedzieć prosto w twarz: słuchaj, no może lepiej by wyglądało, jakbyś schudła. Ale ja jako osoba, która mieszka tutaj 3 lata w Korei, już prawie 4, nie miałam takiej sytuacji, że ktoś do mnie się zwrócił i powiedział: o, przydałoby się, żebyś schudła. I tutaj oczywiście muszę wspomnieć o tym, że mówimy o rodzinie, bo jeżeli chodzi o wizyty u lekarza, moje check-upy, takim check-upem ostatnio, na którym byłam i z którego zdawałam Wam relację, to słuchajcie, dostałam w końcu wyniki i na przykład na takich check-upach nie omieszkają Ci napisać to, że chyba masz nadwagę, proszę zacznij ćwiczyć i schudnij. Oczywiście w Korei te miary ważenia wagi i wyglądu są znacznie różne od nas. Tutaj mniejsza waga jest wagą odpowiednią. Nie wiem, czy dobrze Wam mogę to wytłumaczyć, ale Koreańczycy są inaczej zbudowani. U nich 65 kg inaczej wygląda niż u Europejek. Nie wiem, czym to jest spowodowane, prawdopodobnie tym, że waga kości jest różna, grubość skóry, przez co u nich 65 kg wygląda dużo więcej niż na przykład 65 u mnie. Jakbyśmy postawili na przykład Koreankę, która ma tą samą wagę co ja, znacznie byśmy się różniły. Widziałam to w internecie, widziałam to na ulicach, jakie różnice są ogromne między nami. U nas często idzie to właśnie w biodra, idzie to w biust, idzie to w nogi. U Koreanek znacznie się to różni, one mają raczej prostą budowę ciała, mają bardziej taką, no ktoś by nazwał chłopięca, ale po prostu mają małe biusty, mają małe biodra, przez co ta figura jest znacznie prosta. Jest prościejsza, tak się mówi, prościejsza niż na przykład u takiej typowej Europejki, przez co jeżeli znamy budowę naszego ciała, jak to wygląda i jak to się rozkłada, też inaczej na to wszystko patrzymy. Dlatego też ja tutaj przeprowadziłam się też z taką myślą, że jestem inna, różnię się od nich i nigdy nie będę wyglądała tak jak one. Dzięki temu mi to pomogło też przejść do takiej akceptacji swojego własnego wyglądu i patrzenia na to przez pryzmat naszych różnic, nie tylko kulturowych, ale także właśnie w związku z wyglądami. Nigdy nie będę Koreanką, wiem o tym i nie przejmuję się tym w ogóle. Właśnie przeczytałam Wojny huraganowe i szukałam jakiejś książki, którą bym mogła nadal czytać. I słuchajcie, znalazłam coś ciekawego. Znak i omen wicański, credo, tom 1. Nie wiem właśnie, czy jedna z Was mi tego nie poleca, już teraz zapomniałam. Musiałabym sprawdzić w komentarzach, ale bardzo mi się podoba. Jestem na rozdziale 6, 62 strona i zostało mi 207, więc jest to krótkie. Nie, około 300 stron to nie jest dużo. I jak na razie zapowiada się bardzo ciekawie. Myślałam, że będzie to inaczej wyglądało, bardziej mrocznie, ale chyba może nie być to aż takie w stylu mrocznym, gotyckim. Zmieniając temat, a wracając do tego poprzedniego tematu, czyli też
nie czuję presji wyglądu, jeżeli chodzi o to, jak przemieszczam się po Busanie, jak chodzę ubrana, czy mam makijaż, czy nie. Mniej ludzi tutaj ocenia niż na przykład mi się wydaje w Polsce. Może to zabrzmi źle, ale tam, gdzie ja mieszkałam, wydawało mi się, że jestem oceniana przez to, jak się ubieram, przez to, jak wyglądam, dlatego że ja zawsze lubiłam taki bardziej undergroundowy styl, bardziej taki szokujący na tamte czasy, kiedy ja byłam oczywiście młodsza, czyli to było jakieś 15 lat temu, tak? No to kiedy miałam te 15, no więcej niż 15 lat temu, ale kiedy miałam te 15 lat, to ścięłam sobie włosy na krótko, na bardzo krótko, na milimetry. Liczymy to w milimetrach, jakby to powiedzieć. I wiele razy dostawałam niewybrane komentarze na temat mojego wyglądu, więc tutaj jak ja ubieram się, jak się maluję, nie jest to oceniane przez innych. I oczywiście jak jakaś starsza pani zobaczy, że mam na przykład większy dekolt albo odsłonięte ramiona, to się na mnie spojrzy. Ale nie jest to tak, że ktoś po prostu z takim wyrazem twarzy o mój wygląd. To bardziej jest to, jak oni patrzą na obcokrajowców, na Łeguginów, którzy chodzą i inaczej się ubierają, inaczej wyglądają i to jest ich taka ciekawość na temat osób, które są z innych krajów. Oczywiście w zależności też od miejscowości bardziej się na nas patrzą, bardziej pokazują palcami. Tak, zdarzają mi się takie sytuacje. Takie sytuacje bardziej mi się zdarzały na przykład w Mokpo, kiedy mieszkaliśmy na początku naszego życia tutaj w Korei, mniej w Sejong, a mi się wydaje, że najmniej zwracają właśnie uwagę, kiedy jesteśmy w dużym mieście, gdzie jednak obcokrajowców jest dużo więcej w turystycznych miejscach, ale ta presja właśnie na wygląd, jeżeli chodzi o otoczenie i jak na mnie zwracają inni Koreańczycy, jest znacznie nawet mniejsza niż w Polsce. Tak jak wcześniej Wam powiedziałam, w Polsce bardziej czułam się oceniana za to, jak wyglądam, niż tu w Korei. Odprowadziłam mojego synka na zajęcia i teraz lecimy szybko do mieszkania. Nastawiłam piekarnik na upieczenie chleba. Zobaczymy, jak wyjdzie, dlatego że dzisiaj to taki mały eksperyment. Za chwilę Wam powiem dlaczego, ale wątpię, żeby mi wyszło, więc nie mam wielkich jakichś tam, wiecie, acceptation. Nie pamiętam słowa po polsku. Ale nie mam sporych wymagań co do tego chleba, więc zobaczymy, czy w ogóle coś z tego będzie. I tak po odprowadzeniu Eliasza też pomyślałam o tym, jak ogólnie między rodzicami wygląda to, czy Koreańczycy dbają, i to, co pokazują media, często jest prawdą. Różnie z tym bywa, bo ja mam tutaj przekrój różnych matek, które często dbają o siebie, które widać, że albo gdzieś pracują, albo po prostu chcą ładnie wyglądać. To też pewnie zależy oczywiście od wieku dzieci. Im starsze dzieci, to mamy też mają więcej czasu na opiekę nad sobą, zadbanie o swój własny wygląd, ale też często zdarzają się mamy, które po prostu nie mają makijażu. Często w ogóle na ulicach można zobaczyć Koreańczyków, którzy nie używają makijażu, i to nie jest tak, że 100% używa właśnie pudrów, kusionów, codziennie ma pełny makijaż na twarzy. Nie, to nie jest prawda. Często możemy właśnie zobaczyć studentów, możemy zobaczyć mamy, ludzi młodych, którzy nie korzystają w ogóle z makijażu. Oczywiście to też zależy od kogo profesji, bo raczej porządny wygląd w firmach jest ważnym aspektem. Ja
nie dostałam jeszcze jakiejś takiej złej opinii, jeżeli o to, że nie noszę makijażu, ale na przykład Koreańczykom zdarza się to, żeby komplementować w jakiś sposób. Tu w Korei często można usłyszeć: o, jaką masz promienną cerę, jaka jesteś zadbana, o, dzisiaj ładnie się ubrałaś. Czasami wiem, że nie zawsze rano wyglądam estetycznie, ale czasami jak na przykład miałam pracę, oprowadzałam klientów, to starałam się po prostu ładnie ubrać i było to zwrócone przez inne mamy, że o, dzisiaj bardzo ładnie wyglądasz, ładna sukienka, jakaś rozpromieniona jesteś. To dostaję właśnie takie komentarze w takim sensie. Czasami komentarze są dlatego, że są, bo wypada coś powiedzieć, a nie dlatego, że na przykład ktoś w taki sposób myśli. Więc na to trzeba też uważać. To jest taki bardziej styl właśnie small talków, jakie kojarzymy w Ameryce. I oczywiście takie komplementy nie tyczą się tylko właśnie dorosłych, ale też często dorośli nie omieszkują skomplementować dzieci. Bardzo często Eliasz słyszał, może nie teraz, ale na pewno kiedyś, jak były komplementowane jego duże oczy, bo w przeciwieństwie do Koreańczyków Eliasz naprawdę miał ogromne oczy. Jeszcze kiedy miał taką małą buźkę, to tym bardziej oczy bardzo mocno się wyróżniały w jego cerze, na jego twarzy, tym bardziej jeszcze miał ładnie podkreślone rzęsy, co zwracało bardzo mocno uwagę, a nie tylko wśród dorosłych, na przykład przy Halmonii albo przy jakiejś Adżumie, ale na przykład dzieci w wieku tak 14-12 lat też często zwracały na niego uwagę. Co niestety czasami powodowało to, że mogło to być odebrane przez inne dzieci na przykład negatywnie. Miałam taką niemiłą kiedyś sytuację, kiedy poszliśmy do sklepu z owocami, z warzywami, że Eliasz jako jedyny w kolejce dostał mandarynkę. Co prawda jej nie jadł, ale dostał mandarynkę od szefa sklepu. Najgorsze w tej całej sytuacji było to, że z tyłu za nami była rodzinka z chłopcem. I na przykład ten chłopiec już nie dostał tej mandarynki. I też takie wybiórcze dawanie czegoś komuś. Bardzo mi się troszkę to nie podobało, bo to też pokazuje to, że jedni są wyżej, drudzy są niżej, nawet jeżeli to są dzieci, które nie powinny być raczej traktowane na równi. Też mieliśmy kiedyś jedną taką sytuację, kiedy byliśmy w restauracji razem z rodziną mojego męża. Był Eliasz, kuzyn i kuzynka, w podobnym wieku coś do Eliasza, i przyszła kelnerka, która skomplementowała wygląd naszego syna, a już nie skomplementowała kuzynostwa. Co spowodowało nie tylko wobec mnie taki niesmak, ale także wobec mojego męża, i rozumiem, że na przykład siostra mojego męża mogła się bardzo źle poczuć z tego powodu, więc czasami takie komplementowanie, niepomyślenie, w jakiej sytuacji się coś mówi i w jakiej sytuacji coś się robi, powoduje to, że mogą to narastać pewne takie myślenie: o, nie będziemy Cię lubić, bo wszyscy uważają. I takie sytuacje raczej są nieprzyjemne, nie tylko dla nas, ale najbardziej chyba dla rodziców i dla tych dzieci, więc moim zdaniem lepiej nie mówić nic, niż powiedzieć coś za dużo, jak to się mówi czasami. To były takie niemiłe sytuacje i jak postrzeganie Koreańczyków względem wyglądu czasami może komuś zrobić przykrość. Słuchajcie, jesteśmy już po kolacji, po takim obiedzie kolacji można by powiedzieć, i będę teraz ogarniała w mieszkaniu, ale też na zakończenie chciałabym z Wami porozmawiać, jeszcze dokończyć w ogóle ten temat presji, odczuwania presji, bo też nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, czyli właśnie social media, to jak
jest teraz pokazywany i kreowany człowiek. Tutaj też mówimy o trendach typu, wiecie, facelifty, które po prostu patrząc na mnie, to zaczynamy sami siebie oceniać. Dlatego ja, kiedy zamieszkałam tutaj, właśnie bałam się, że wpadnę w tą taką machinę takiego ciągłego oceniania siebie, ciągłej presji na samą siebie, że ja nie wyglądam jak powinnam wyglądać mieszkając w Korei. I myślałam, że wpadnę w to, ale na szczęście jednak nauka tych 20 lat nie poszła na marne i tak naprawdę to przez to, jak zaczęłam siebie akceptować, zaczynać patrzeć na siebie jako po prostu osobę, która urodziła dziecko, która wygląda jak wygląda, mogę coś zmienić, ale nawet nie chcę. Po prostu nauczyłam siebie akceptować taka, jaka jestem, nie wywierać presji i też jeżeli patrzę, też zauważyłam, że na początku bardzo mnie raniły jakieś komentarze na temat mojego wyglądu, ale teraz już na nie patrzę troszkę w inny sposób, dlatego że jakbym miała wszystko brać do siebie, to wtedy po prostu moja głowa by pękła i niepotrzebnie bym sama wpadała w taką ciągłą chęć poprawiania się, jak niektórzy mają. I tu w Korei, tak jak każdy pokazuje obraz Korei jako ten idealny świat, gdzie są idealni ludzie, to wcale tak nie jest i jak tutaj przyjechałam, na samym początku bałam się tej presji, wyglądu, tego idealnego, ciągle patrzenia na siebie w krytyczny sposób, ale okazało się, że wcale tak do końca nie jest to. Wszystko naprawdę zależy od tego, z jakimi ludźmi się obracamy, w jakim czasie przyjechaliśmy, bo myślę, że te młodsze osoby są bardziej narażone na krytykę, na niewybredne komentarze, ale ja jako na przykład 35-letnia osoba już z pewnym doświadczeniem, z pewnym bagażem i z tym, co przeszłam, potrafię walczyć właśnie, jeżeli chodzi o mój własny wygląd i nie patrzeć przez pryzmat, jak inne osoby patrzą na mnie, a to, co ja widzę w lustrze. Oczywiście mam czasami dni, kiedy patrzę, Jezu Martyna, jak Ty wyglądasz dzisiaj, ale to nie jest tak, że mam to non-stop, mam gorszy dzień, to po prostu spojrzę na siebie, nie mogę dzisiaj patrzeć na lustro. To jest normalne, ale nie zapętlam się w tym i nie staram się zmieniać tylko dlatego, że tu są jakieś inne trendy i dlatego, że ktoś mi w internecie mówi, że powinnaś schudnąć, bo w Korei wszyscy są szczupli. Nie. Ten kraj nie różni się niczym od Polski, od Ameryki, od innych krajów. On funkcjonuje w ten sam sposób i ma te same problemy. Dobra, jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś tematy właśnie w tym obrębie, to dajcie znać. Mi się bardzo miło gadało. Mam nadzieję, że jakoś Wam wyjaśniłam, jak to wygląda presja na wygląd tutaj w Korei. Jeżeli czegoś bardziej chcielibyście, czegoś więcej posłuchać właśnie w tym temacie, dajcie znać w komentarzach. Ja będę kończyła, bo nie chciałabym, żeby ten film był bardzo długi, a już się bardzo rozgadałam, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do... Widzimy się w weekly vlogu. Dobra, kolejny koniec.